dzisiaj zapraszam na film, który będzie dotyczył myszki od marki Glorious. Natomiast będzie to myszka w bardzo atrakcyjnej cenie. Jeśli chodzi o tą markę, no to raczej jesteśmy przyzwyczajeni do wysokich cen. Natomiast w tym przypadku będzie zupełnie inaczej. Jeśli Was zaciekawiłem, to zapraszam do dalszego oglądania. Ceny i warianty tej myszki sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło. I zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Przed nami myszka gamingowa Glorious Model O Eternal. Myszka do wyboru w wersji białej lub w wersji czarnej. No i występuje ona w bardzo dobrych cenach, ponieważ da się ją kupić od 150 zł, a z opakowania dowiedzieć możemy się kolejnych szczegółów. Myszka jest bardzo lekka, to tylko 55 gramów wagi, ciekawy design. Mamy także efekty RGB, no i najważniejsze, czyli parametry. Sensor to 12K Optical, czyli konstrukcja tej właśnie marki, a wartości DPI od 50 do 12 000 DPI. Próbkowanie oczywiście 1000 Hz, 6 programowalnych przycisków, dobrej jakości ślizgacze i kabel przymocowany na stałe o długości 2 metrów. Jeśli chodzi o przełączniki, to mamy tutaj przełączniki wytrzymujące 80 milionów klików, czyli można powiedzieć śmiało, że jest tanio i dobrze. A w zestawie takie akcesoria, czyli Quick Start Guide, naklejki i taka broszura. I tak jak mówiłem, przewód mamy zamocowany na stałe, jest to zamocowane tutaj poprawnie. Przewód jest w gumowej, miękkiej izolacji. Cały przewodzik bardzo ładnie się układa. Wtyk to standardowe USB. Myszka fabrycznie ma zabezpieczone ślizgacze. A pod folią dobrej jakości ślizgacze, które przy wadze myszki wynoszącej jedynie 55 gramów zapewniają bardzo delikatny i lekki ślizg. Ona po prostu płynie po podkładce. No i zważmy gryzonia celem weryfikacji. I mamy 53 gramy, nawet troszeczkę mniej niż podaje producent i także 53 w przypadku wersji białej. Odnośnie różnic w kolorystyce, to w wersji czarnej myszki mamy dosłownie wszystko w kolorze czarnym. Błyszczące przyciski boczne, błyszczący górny przycisk i czarna rolka. Natomiast w przypadku myszki białej to te elementy są po prostu szare. Przyciski boczne, górny i rolka. I jest to matowe. I myszka od spodu posiada liczne otwory. Od góry widzimy, że jest to myszka nieprofilowana, symetryczna, uniwersalna, czyli tak dla osób prawo, jak i leworęcznych. Tutaj mamy logo Gloriousa, mamy scrolla, który wystaje dość dużo, kręci się precyzyjnie z takim lekkim ząbkowaniem. Sprawdźmy sobie klikanie poszczególnych przycisków. Przyciski boczne. Klik jest dość twardy i miarowy. Ten przycisk z tyłu jest odrobinkę bardziej miękki, natomiast mamy solidnie wyczuwalny moment aktywacji. Przycisk do zmiany DPI. Dość twardo i miarowo. Rolka przekręca się lekko i działa ze średnią siłą i tak dość twardo jako przycisk. Powiem Wam, że są naprawdę ciche. Klik jest miękki. I skok tego przycisku jest średni. Tak więc przełączniki są tutaj marki Glorious. Jak na mój gust sprawdzają się całkiem przyjemnie. No i co do software'u, nie jest obowiązkowy, ale możemy użyć oprogramowania Glorious Core, które już Wam pokazuję w części testowej. No i czas na software i testy. Jak widzicie, w aplikacji wykrywają się inne sprzęty Gloriousa również, więc możemy jedną aplikacją sterować klawiaturą i myszką, a także innymi peryferiami. I od siebie mogę polecić właśnie klawiatury GMMK3. Tutaj mam akurat wersję 100% przewodową z bardzo praktycznym pokrętełkiem do regulacji głośności. To jest dobre w tej klawiaturze, miło sprężyście działające przełączniki. Jeśli wersja 100% jest za duża, no to są też mniejsze gabaryty. Też był u mnie test takiej właśnie klawiatury. Ale wróćmy do myszki. W software'ze mamy jeszcze tutaj dodatkowe ustawienia, natomiast wchodzimy sobie w myszkę i do wyboru mamy 3 profile, możemy się między nimi przełączać. Następnie sekcja ustawienia, czyli częstotliwość próbkowania od 125 do 1000 Hz. Tutaj jest opcja, która klasycznie nazywa się debounce time, czyli po prostu czas reakcji, można to tak przetłumaczyć. Standardowo mamy na 2, możemy sobie ustawić pomiędzy 0 a 16. Oświetlenie zobaczymy za chwilkę. Teraz zakładka DPI. Tych skoków może być maksymalnie 6 i do testów jak zwykle będzie to 800, 3000 i maksymalna wartość 12 000. I mamy zakładkę przypisanie klawiszy, czyli na przykład bierzemy sobie przycisk boczny i możemy tutaj zrobić funkcję klawisza, funkcję myszki, makro, multimedia, skróty, czy po prostu przycisk wyłączyć.
Makro nagrywamy w tej samej zakładce. Może to być jakaś kombinacja klawiszy. Uruchamiamy rejestrację. Wbijamy sobie coś, zatrzymaj, zapisz makro. I teraz po ten przycisk przypiszę sobie to właśnie nowe makro. Robimy zapisz. Nacisnę ten górny, na którym mam makro. Naciskam raz i wbija mi się zaprogramowana sekwencja klawiszy. Więc tak możecie z tego korzystać. Gdybyście chcieli z tego zrezygnować, to po prostu zamiast funkcji makro wchodzimy w funkcję myszy i przestawiamy na dalej i wróć, tak jak było na początku. Zapisujemy i ten przycisk już nie ma funkcji makro. Myślę, że to jest jasne. No i zakładka oświetlenia. Mamy kilka trybów. Możemy LEDy wyłączyć. Natomiast trzeba za każdym razem kliknąć, żeby się to zaakceptowało. Do wyboru jasność, prędkość efektu, czyli tryb nieziemski, Glorious Mode. Jest to bardzo ładny efekt RGB. Nieprzerwany oddech, czyli taka płynna przemiana kolorów. Też bardzo fajny efekt. Kolejny efekt to jest po prostu oddech, czyli z takimi pulsacjami, z przygasaniem tego podświetlenia i potem pojawia się dopiero kolejny kolor. Następnie mamy normalne włączenie, czyli po prostu wybieramy sobie kolor i mamy jeden kolor. Jak będziemy zmieniać DPI, to ten kolor zmienia się na chwilę, ale potem wraca do pierwotnego efektu, czyli zróbmy jeszcze na tryb nieziemski. OK, mamy to. I teraz widzimy DPI czerwone, zielone, żółte, niebieskie i tak dalej. Następnie mamy oddech jednobarwny, czyli po prostu oddychanie w jednym kolorze. Efekt, który nazywa się ogon. Jak sobie to na przykład spowolnimy, to będzie wyglądało to tak. A jak przyspieszymy maksymalnie, to będzie coś takiego. Możemy też oczywiście wyregulować jasność na 50%, będzie to ciemniejsze, gdyby na przykład po ciemku za bardzo Was raziło. Kolejny efekt to Rave. I to jest wtedy coś takiego. Nie możemy wybrać koloru, mamy na przemian kolor niebieski i czerwony. I ostatnie co mamy to efekt fala. Też takie dynamiczne RGB, troszeczkę chaotyczne, no jak to fala. Więc tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o software tej myszki. Zabieramy się teraz za standardowe testy. Mamy zaprogramowane 3 wartości, 800, 3000 i 12000. Więc zaczniemy od formalności. Test interpolacji, gdzie tutaj przy tym sensorze żadnej interpolacji po prostu nie będzie. Druga wartość, trzecia wartość. Nawet przy mega szybkim ruchu nic się nie dzieje. Przechodzimy na trudniejszą powierzchnię, podkładka twarda, gdzie ruch jest o wiele bardziej szybki. I też na wszystkich 3 wartościach ruch był perfekcyjny. Sprawdzamy teraz precyzję. Stajemy na podkładce twardej 800. Na podkładce twardej bez problemu. Teraz dużo szybszy ruch, bo 3000. Cały czas mamy bardzo dużą precyzję. Miejmy na uwadze, ile ta myszka kosztuje. Taka precyzja zdarza się w dużo droższych myszkach. I teraz bardzo, bardzo szybki, dynamiczny ruch, ponieważ i podkładka twarda, i maksymalne DPI 12000. Wciąż jestem w stanie tutaj bardzo dobrze kontrolować ruch od takich małych zawijasków. Oczywiście nie będzie to tak precyzyjne jak przy niższych DPI i powstają jakieś tutaj delikatne zniekształcenia, ale weźmy pod uwagę powierzchnię i DPI. A teraz klasyczna, najpopularniejsza podkładka miękka, gdzie ten ruch będzie bardziej powolny ze względu na powierzchnię i będzie bardziej precyzyjny, czyli mamy lepszą kontrolę, wolniejszy ruch, działa to wszystko bardziej responsywnie. Wlatujemy na 3000, jest szybciej, ale dużo lepsza kontrola niż na podkładce twardej, która jest wykonana z tworzywa sztucznego, czyli po prostu plastikowa. I też co jest tutaj ciekawe i odczuwalne, zobaczcie, wolny ruch i przyspieszamy. I to przyspieszenie jest znaczne, ale jednocześnie mamy bardzo dużą precyzję. No i sprawdźmy 12000 maksymalny poziom DPI. Dużo mniejsze postrzępienia tych krawędzi niż na podkładce twardej i ponownie możemy kontrolować dość precyzyjnie. Ok, a teraz sprawdzamy parametr Lift of Distance, czyli kiedy myszka traci kontakt z podłożem. Na jednej płycie na podkładce miękkiej jeszcze działa, na dwóch działa jeszcze minimalnie, czyli ten parametr LOD, Lift of Distance, jest pewnie tutaj na 3 mm, tak, bo na 3 płytach już nie działa, 3 płyty to już jest ponad 3 mm. I zobaczmy to samo na podkładce twardej, bo powierzchnia często też ma w tym przypadku znaczenie, ale tutaj
na 3 ponownie nie działa, a na 2 jeszcze działa. Więc mamy zbadane LOD na podkładce twardej i miękkiej i jeszcze jedno, czyli test w grze. Ok, i test myszki w bojach, czyli strzelnica w Apex Legends 800, ruch płynny, gładki. Sprawdzamy. Nie ma problemu z celowaniem, z trafianiem, nawet w mniejsze rzeczy, odleglejsze. Ok. Jak włączymy sobie 3000, no to ten ruch już jest bardzo dynamiczny, nie moje klimaty, ale spróbujemy. Ok. No jak ktoś jest przyzwyczajony do takich wysokich DPI, to będzie mu łatwiej. Ja gram jak już to na niższych. No i jeśli chodzi o poprawność ruchu przy szybkich obrotach, no na 800 oczywiście nic się nie będzie działo. Na 3000 tych obrotów już za każdym przesunięciem dłoni będzie bardzo dużo, ale działa to wszystko tak jak trzeba, bardzo poprawnie. No po raz kolejny to podkreślę, w tej cenie naprawdę dobre parametry, tym bardziej jeśli szukacie myszki typowo przewodowej. Mam jeszcze markę Glorious, czyli markę, która ten sprzęt robi naprawdę dobry, a jednocześnie cenowo no, ta myszka sama się poleca. Podsumowując, Glorious jako marka premium kojarzy się raczej z nieco droższymi produktami, a tutaj mamy myszkę, która jest w dobrej cenie i sprawdza się w praktyce także nieźle. Tak więc gdyby Was zainteresowała, to dokładne i aktualne ceny, także promocje, sprawdźcie sobie w linkach w opisie filmu. Jeśli film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza. Warto też udostępnić film i zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.